Good morning Italy, dzień dobry Włochy. Jesteś na kanale nadawanym z Włoch, a konkretnie z Rzymu. Amore, koteńku, mój kochany, buongiorno. Kochaniutki. Ojojoj, kochany koteczku. Ty jako turysta, który masz przyjechać do Rzymu, bo to jest miasto najbardziej odwiedzane przez turystów, najbardziej odwiedzane na świecie. To jest jedno z największych miast na świecie, które przyjmuje bardzo dużo turystów. W tej chwili nie powiem Wam ile, bo nie sprawdzałam na internecie, ale to jest miasto bardzo odwiedzane. Bo tu jest dużo zabytków starożytnych, no i oczywiście tu jest kolebka chrześcijaństwa światowego. No cóż, sytuacja zmieniła się na świecie w związku z wojną na wschodzie. W ostatnich dniach wiemy, co się wydarzyło w Iranie, w Dubaju i w innych krajach, wojnach też, która jest prowadzona na Ukrainie. To wszystko przyczynia się do zmiany kompletnie sytuacji ekonomicznej, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Kraj Włochy jest to taki kraj, który żyje z turystyki. Najwięcej turystów przybywa tutaj do tego kraju, aby zwiedzić zabytki historyczne. No i oczywiście z miesiąca na miesiąc wszystko rośnie do góry. Ja teraz sobie sprawdziłam na internecie, jakie podwyżki nastąpiły od początku stycznia 2026 roku. Nie zdawałam sobie sprawy, że to tak dużo, chociaż ja tutaj mieszkam od 1989 roku i na co dzień robię zakupy w sklepie i widzę, że podnoszą ceny na produktach i tych produktów w środku jest coraz mniej. Z pół kilograma robią 490 gram, zamiast na przykład 500 gram jogurtu to jest 490, zamiast 250 gram śmietany słodkiej to jest 220, ale opakowania są te same. A cena też jest ta sama, mniej produktów albo jest droższa, drożej kosztuje. Na przykład zauważyłam podwyżkę marchewki, warzyw i tak dalej. W ostatnich pokazuję Wam piękno parku archeologicznego. Jest to największy park archeologiczny w Europie, jeden z największych parków archeologicznych na świecie. Tutaj właśnie przyjeżdżają turyści zwiedzać starożytne miasto, Ostia Antyczna, która powstała w IV wieku przed Chrystusem. No i oczywiście to był importantem, ważny punkt dla Rzymu, bo w tamtych czasach oczywiście Rzym miał już 1 000 000 mieszkańców i żywność musieli jak najszybciej dostarczać, więc wybudowali to miasto przy rzece Tybr. Ja dojdę tam do tej tablicy, pokażę jak to wygląda, ale będę kontynuować moją rozmowę na temat właśnie podwyżek. Sprawdziłam jak to wygląda z żywnością, z podstawowymi produktami, więc okazało się, że podwyżki są przewidywane już pod koniec marca. Nowe podwyżki, a pierwsze podwyżki już były w styczniu. No i tak sprawdziłam sobie na taką 4-osobową rodzinę, ile to wychodzi w ciągu roku. Więc w ciągu roku podwyżki, które 4-osobowa rodzina dozna, to jest 2200 euro w ciągu roku. Biorąc pod uwagę, że są 2 rodziców, którzy pracują i 2 dzieci, które chodzą do szkoły. To jest bardzo dużo. Co jest w tych 2200 euro? Tu jest wliczone podstawowe produkty żywnościowe, higiena osobista i benzyna. Nie bierzemy pod uwagę wyjścia do kina, nie bierzemy pod uwagę wyjścia do teatru, na stadion,
na mecz czy na jakieś inne przyjemności, wyjazd na wakacje. To po prostu jest bardzo dużo dla rodziny. A dla Was, turystów, którzy przybędziecie tutaj do Rzymu, poczujecie na kieszeni podwyżki hoteli, podwyżki biletów do muzeów, podwyżki pobytu w hotelu, bo płacimy też za klimat, jak to się nazywa, tassa per la città, czyli no, podatek dla miasta, klimatyczne. I teraz w takim hotelu 3-gwiazdkowym w Rzymie, na przykład właśnie jak ktoś jest jeden dzień, to płaci 6 euro w tej chwili, a płacił na przykład 4 euro. To jest bardzo dużo, już nie mówiąc za pobyt w hotelu. Wszystko to jest związane z energią, z gazem, ze względu na daną sytuację w Europie i na świecie. Chodzi o tą wojnę i teraz druga wojna, która wynikła w Iranie. Więc jak widzicie, wszystko idzie do góry. Czy turysta może przyjechać do Rzymu i sobie pozwiedzać? Owszem, może przyjechać, tutaj nic się złego mu nie stanie, tylko po prostu musi więcej zaoszczędzić pieniędzy i odłożyć, żeby sobie tutaj przyjechać na kilka dni i pozwiedzać. Chyba że będzie tylko chodził i zwiedzał zabytki tak z daleka, nie wchodząc do środka. Najważniejsza atrakcja w Rzymie to jest Koloseum. Ludzie idą do tego Koloseum. Bilety do Koloseum zostały podwyższone, kosztują ponad 20 euro. Tak samo Muzeum Watykańskie. Ale wyczytałam, że teraz robią taką fajną opcję, że możecie kupić bilet taki, można powiedzieć, połączony z wieloma wizytami, czyli Koloseum, Palatino i jeszcze Muzeum Nacjonalne w Rzymie. I płacąc ciut więcej, ale możecie wejść do tych miejsc i zaoszczędzacie 10 euro. Ale to kupujecie przez internet, czyli online. Na pewno w Waszych krajach, mówię Waszych, bo nie wiem skąd mnie oglądasz, czy mnie oglądasz z Polski, czy mnie oglądasz z Ameryki, czy mnie oglądasz z Niemiec. Polacy są we wszystkich krajach na świecie, nawet są i w Nowej Zelandii, i na Alasce. Pozdrawiam wszystkie te osoby, bo oglądam właśnie rodziny, które mieszkają w tych krajach. Oglądam właśnie taką fajną dziewczynę, Martę, która mieszka na Alasce. Zostawię Wam właśnie link na ten kanał, Moja Alaska. Fajna jest dziewczyna, fajnie opowiada, pokazuje jak tam żyje, jaka jest temperatura, także ciekawie, bo nie wiem kto z Was był na Alasce, także polecam ten kanał, fajnie się ogląda, dziewczyna jest taka spokojna, pokazuje swoje kurki i pokazuje życie, ile kosztuje, co i jak. Także warto wpaść na ten kanał i właśnie dlatego mówię, że możecie mnie oglądać z wielu miejsc. Zwróćcie uwagę, ile osób jest za mną. To jest grupa turystyczna. Nie podchodzę jeszcze do tej tablicy, gdzie jest cały plan parku archeologicznego, bo oni właśnie tam stoją, ale coraz więcej przybywa dzisiaj pielgrzymek i grup turystycznych. Pielgrzymek, bo są pielgrzymki do Rzymu, które później przyjeżdżają tutaj zwiedzać park archeologiczny. O, zobaczcie, jaką piękną pogodę mamy. Dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet. Ale we Włoszech to już tak mniej obchodzą ten Dzień Kobiet. Mówi się, no bo jest to święto, ale tak naprawdę to kobiety chcą mieć równouprawnienie, więc nie chcą świętować to, że tylko w jeden dzień. Po prostu ten Dzień Kobiet i ta szacunek do kobiety powinien być cały rok. Będę dalej kontynuować z Wami ten temat, ale jeszcze chciałam Wam pokazać, jak kwitnie drzewo laurowe. To są kwiatki drzewa laurowego. Takie piękne kwiaty, tak kwitnące drzewo laurowe nigdzie nie spotkacie. Jeszcze Wam pokażę w całej okazałości. Okej. I do góry, do góry. Takie drzewo laurowe może osiągnąć 14 metrów.
Zobaczcie, jak tu pięknie słoneczko świeci. No jak wychodziłam z domu, było 16 stopni, dlatego mam kurteczkę. Ludzie też tam mają kurteczki, ale młodzież już jest rozebrana w krótkich rękawach. I już Wam przekręcam, bo tutaj jest właśnie wejście do parku archeologicznego. Przekręcam Wam i pokazuję Wam to piękne drzewo laurowe. Zobaczcie, no właśnie. O, tutaj pan idzie z pieskiem. O, jakie piękne, cudowne. Właśnie z takiego drzewa się urywa liście i się używa do naszych potraw. Mamy tutaj fajną ławeczkę. Ja sobie na tej ławeczce na chwilę usiądę i dokończę Wam temat i ciut Wam nagram właśnie jeszcze tutaj z tego parku archeologicznego. Wracając do podwyżek, powiem Wam, że wczoraj wieczorem oglądałam kanał, nie wiem czy Wy oglądacie czy nie, mogę Wam zostawić link na ten kanał, to jest Szaman21 i właśnie on też poruszył ten temat, jeżeli chodzi o podwyżki w Polsce, no ale to dotyczy podwyżek na całym świecie, tylko że on ustosunkował się do tych podwyżek ciut inaczej niż ja myślałam. Mówiąc o braku pewnych produktów. Ja nie przypuszczam, że zabraknie produktów, bo produktów tak bardzo nie zabrakło w okresie, którym mieliśmy niedawno. Wiecie, w jakim okresie to było, między rokiem 21 a 22, co się wydarzyło na całym świecie, więc aż tak bardzo nie brakowało tych produktów i nie przypuszczam, że zabraknie teraz, tylko że po prostu wszystko pójdzie do góry i nie wszystkich będzie stać wyjazd na wakacje, bo jak pójdzie wszystko do góry, to nie tylko we Włoszech pójdą hotele, motele, jakieś tam kampingi do góry, ale też i w Polsce i w innych krajach, więc wiadomo, że na 4-osobową rodzinę wyjdzie to bardzo dużo i wtedy ktoś będzie spędzał swój czas wolny, urlop pod gruszą. Nie wiem, czy jeszcze istnieją te takie urlopy pod gruszą, napiszcie mi tu w komentarzu, bo nie wiem. Tutaj takich urlopów pod gruszą nie ma, nie słyszałam. Normalnie jak ktoś idzie na urlop, to planuje sobie gdzieś wyjazd. Jeżeli chodzi o Włochów, to z reguły Włosi starają się wyjechać i odpocząć. Nikt w czasie urlopu nie robi remontów i pomimo, że wszystko idzie do góry, to przeciętna rodzina stara się wyjechać chociaż na tydzień z całą rodziną, czy w góry, czy nad morze, a nieliczni wyjeżdżają za granicę. Włosi najczęściej wyjeżdżają do Egiptu, Sharm el-Sheikh. Dla nich to jest bardzo tanio wyjechać i spędzić tydzień czasu w tym miejscu. Wyjeżdżają do Turcji, też dla nich jest tanio i wyjeżdżają na wyspy Mauritius. A nieliczni jadą gdzieś w inne kraje. W każdym bądź razie bardzo słynny jest Egipt, Sharm el-Sheikh. Ja tu jestem kilkadziesiąt lat i dużo moich znajomych było wiele razy w czasie urlopu właśnie w Egipcie. Im nie przeszkadza, że jadą co roku w to samo miejsce. I najważniejsze, że wypoczną, mają pogodę, mają ciepłe morze i wydadzą mało pieniędzy. To jest najważniejsze dla Włocha. Jedzenie w restauracji też zdrożało, ale Włoch, jak to Włoch, lubi się spotykać ze znajomymi, z rodziną i lubi wyjść do restauracji. I tak jak wychodził 2 razy w tygodniu do restauracji, tak teraz wychodzi 1 raz, ale wychodzi ze znajomymi, porządnie zje, naładuje się energią pozytywną i to jest najważniejsze. I tak tu wygląda życie we Włoszech. Ty jako turysta masz przyjechać do Rzymu, bo to Rzym jest miastem najbardziej odwiedzanym przez turystów. Powiem Ci, że odczujesz tą podwyżkę, ale naprawdę warto tu przyjechać. Odkładaj pieniądze już dzisiaj, żeby przyjechać tutaj na koniec września, bo końcem września to jest najlepsza pogoda, żeby przyjechać, zwiedzać, spacerować i odwiedzać różne ciekawe miejsca.
szykuj się na duże chodzenie, bo zabytki w Rzymie są rozległe i trzeba na przykład nachodzić się porządnie. Buty wygodne i chodzić codziennie po 15 km, bo tutaj w ciągu dnia od rana do wieczora może zrobić ponad 20 km. Autobusami nie warto jeździć, bo wiadomo, że autobusy są przepełnione i jest pełno złodziei. To od razu Wam mówię. Teraz bandy grasują, więc tych złodziei jest coraz więcej i nikt Wam nie zwróci dokumentów czy portfela, jak Wam ktoś ukradnie. Mój kolega był tutaj zwiedzić Rzym, ja go uprzedziłam i jego żonę, więc te kilka dni, które spędził w Rzymie, był bezpieczny, bo był przygotowany właśnie na takie ewentualne sytuacje, więc ja Was też uprzedzam, to nie jest miasto, gdzie możesz sobie spacerować i plecak trzymać sobie z tyłu i mieć tam dokumenty czy super kamerkę, to jest wykluczone, to od razu Ci mówię, że nie ma miejsca na taką sytuację, bo możesz się pożegnać z tymi przedmiotami. Dobra, ja teraz Wam pokażę tablicę, kochani, jak wygląda. Tutaj właśnie jest Necropoli della Via Ostiense. Tutaj pełno turystów, ale ja się przekręcę z kamerką, idę Wam pokazać właśnie tą tablicę główną, gdzie jest plan całego miasta starożytnego Ostia Antyczna. Oczywiście zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś płaci 18 euro, żeby wejść do tego i nie ma nikogo, żeby to przykleili. Zobaczcie, po prostu odpadło. Ostia Antica Storica z Sviluppo Urbano. No po prostu odpadło, no ale tak wygląda. Ja potrzymam i tutaj Wam jeszcze tak pokażę. O, zobaczcie, jeździ taki mini busik. Możecie pojechać w koniec tego parku. To jest kilka kilometrów do Porta Marina. Zapłacicie 5 euro dodatkowo do biletu. Bilet kosztuje 18 euro plus 5 to zapłacicie 23 euro. Jedziecie w koniec i później zwiedzacie cały park archeologiczny. Jak wygląda park archeologiczny, to ja już Wam nagrywałam na moim kanale. Zaglądajcie. Ja może Wam też podlinkuję i zobaczycie, jak tu jest pięknie. W każdym bądź razie pokazuję Wam plan Ostia Antica Planimetria Generale i teraz Wam pokażę. Miasto zostało wybudowane przy rzece Tybr. To jest rzeka Tybr. W tamtych czasach rzeka Tybr miała takie właśnie koło i wychodzi do Morza Tiryńskiego. A teraz Corso Attuale del Tevere. Tevere zmieniło swój bieg rzeki, koryto jest inne i tak właśnie wpada do Morza Tiryńskiego. Tutaj na terenie tego parku archeologicznego macie teatr. To jest starożytny teatr, możecie na niego wejść na górę i oglądać, podziwiać całe miasto. Macie muzeum. Muzeum jest odnowione, odnawiali przez kilka lat, jest cudowne, nowoczesne, super. No i macie na terenie parku archeologicznego też shopping, tam jest bar, ale tutaj jest pięknie. To są wszystkie rzeczy, które możecie zwiedzić. Płacicie za bilet tylko 18 euro. Jak na razie 18 euro, bo jak wiemy, wszystko pójdzie do góry. Ja jak tutaj przyjechałam do Ostii Antycznej mieszkać 4 lata temu, to powiem Wam, że bilet kosztował tylko 14 euro, a teraz już kosztuje 18, 4 euro poszło do góry. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja mam taką wejściówkę całoroczną. Za tą wejściówkę, kochani, płacę tylko 40 euro na cały rok. Jak wygląda, to zaraz Wam pokażę. I tak to wygląda, taka plastikowa karta i pisze Ostia Antica Parco Archeologico Individual Pass i z drugiej strony są moje dane i do kiedy jest ważna. A ważna jest do 3 października 2026 roku, bo wyrobiłam ją 3 października 2025 roku. Jest ważna na cały rok. Na dzisiaj to tyle. Napisz mi w komentarzu, co sądzisz o tym filmie.
czy uzyskałeś informacje, jakie chciałeś uzyskać na tym filmie. Jeżeli masz jakieś zapytania do pobytu we Włoszech, czy jak zwiedzać Rzym, co się opłaca, co się nie opłaca, to pisz w komentarzu, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zapraszam wszystkie te osoby, które zawitały pierwszy raz na ten film, do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. Będzie mi bardzo miło. Te wszystkie rzeczy są bardzo ważne dla algorytmu YouTube'a. Niestety teraz sytuacja się zmieniła na YouTubie. Aby był film bardziej promowany, algorytm YouTube'a bierze pod uwagę wszystkie łapki w górę czy w dół, wszystko bierze, komentarze. Nie chce Ci się pisać komentarza, to zostaw emotinkę. To jest bardzo ważne dla twórcy tego kanału, czyli dla mnie Ewy, która tutaj mieszka i Wam zdaje relacje. Dobra, życzę Wam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Ja pozdrawiam wszystkie kobiety na całym świecie, wszystkie moje ziomki. Życzę Tobie, Wam i sobie dużo miłości od otoczenia, od ludzi, którzy nas otaczają, i życzę dużo zdrowia, radości i uśmiechu. No i dobra, i widzimy się na następnym filmie. To był taki spontaniczny film, bo wyszłam na spacer, ale następny spacer zrobię sobie nad morzem. Może coś tam Wam jeszcze dogram nad morzem i pokażę, jak wygląda Morze Tireńskie w Ostii Lido. I na tym koniec. Ciao.